Cześć, chcę Wam zaprezentować tablet firmy Wacom, model One. Niedawno udało się go kupić dość tanio, bo 119 zł. Chcę Wam pokazać, co jest w środku, jak podłączyć tablet do komputera i jak go używać. Tablet przychodzi w takim opakowaniu, w kartonie. Jest oczywiście sam właściwy tablet. Do tego mamy piórko, przewód USB do podłączenia razem z komputerem, zapasowe rysiki razem z metalową obręczą, która pomaga wyciągnąć stare rysiki z urządzenia. No i podejrzewam, że tu są płyty ze sterownikami. No, do tego jest jeszcze instrukcja, jak szybko rozpocząć korzystanie z tabletu. Tablet prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Od spodu ma gumowe podstawki, dzięki czemu nie będzie się ślizgać po biurku. Tutaj jest złącze USB, gdzie podpinamy kabel. A drugi koniec oczywiście do komputera. No i tak jak widać, tablet sygnalizuje swoją pracę niebieską diodą. Bardzo fajnie pomyślano miejsce na piórko, żeby się nie gubiło. Wystarczy wsunąć je i wtedy bez problemu piórko zawsze będziemy mieli razem z tabletem. Jak widać, tablet jest niewielki, zajmuje bardzo mało miejsca. Myślę, że spokojnie zmieści się u każdego na biurku. Wcześniej miałem trochę większy tablet, więc musiałem w ogóle usługiwać klawiaturę, żeby użyć tabletu. Teraz praktycznie, jak widać, zmieści się on razem z klawiaturą na jednym biurku. Teraz pokażę Wam, jak konfiguruje się tablet oraz jak używa się go w dwóch programach graficznych. Jeden to będzie Lightroom, a drugi to Corel Photo Paint. Ja akurat używam Corela, dlatego pokażę Wam na przykładzie tego programu. Mamy otwarte okno konfiguracji tabletu. Ważna rzecz, zauważcie, że jak piórko trzymamy w takiej odległości nad tabletem, to się nic nie dzieje. Dopiero kiedy jest ono trochę gdzieś tak centymetr nad tabletem, zaczyna funkcjonować. Także spokojnie trzymamy po prostu piórko przy samym tablecie, ale go nie dotykamy. Wtedy spokojnie się wszędzie kursor przesuwa. Możemy wybrać tryb dla leworęcznych, ja zostawiam dla praworęcznych. I tutaj już jest konfiguracja samego piórka. Ważna rzecz, śledzenie, tryb piórka albo tryb pracy myszy. W tym momencie, kiedy mamy włączony tryb piórka, jeżeli jestem w lewym dolnym rogu tabletu, wtedy też jestem na ekranie w lewym dolnym rogu. Jeżeli jestem w tablecie piórkiem na prawym górnym rogu, wtedy tak samo jest na ekranie. W momencie, gdy przełączymy się na tryb myszy, wtedy takie szybkie posunięcia mogą sprawić, że jesteśmy od razu tutaj, znaczy niewielkie posunięcia na tablecie sprawiają, że jesteśmy od razu na przykład w lewym dolnym rogu. Także teraz piórko zachowuje się trochę jak mysz, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przełączyć się do trybu piórka i wtedy można bardzo precyzyjnie wskazywać wszystkie elementy albo rysować. Można oczywiście sobie ustawić dźwięk kliknięcia, czyli każde dotknięcie będzie słyszalne. Ja to wyłączę. Prędkość, czyli dwukliki, tutaj się ustawia. Oprócz tego nacisk końcówki, jak ma program wykrywać. Jeżeli naciskamy mocniej, to dopiero wtedy zareaguje, jeżeli ustawimy mocniej. Jeżeli ustawimy małą czułość, no to wtedy przy delikatnym dotknięciu tabletu program będzie reagować. Oczywiście na piórku mamy dwa przyciski w tym miejscu. Je również możemy skonfigurować. Górny w tym wypadku jest ustawiony jako kliknięcie prawym przyciskiem. No i możemy oczywiście ustawić sobie dolny. W tym wypadku jest funkcja przesuń, przewiń. Tak wygląda konfiguracja piórka. Możecie sobie dokładnie to obejrzeć. Jeszcze raz na chwilę pokażę, jakie są możliwości do konfiguracji przycisku.
A teraz już przejdziemy do programu graficznego. Mamy Photopainta. No i naprawdę najprostsza rzecz, jaka może być w tablecie, no to po prostu możemy w końcu pisać. Bardzo wygodnie używa się tabletu, na przykład jeżeli narysuję sobie jakiś tam znaczek, chciałbym teraz na przykład pogrubić tylko ten koniec, no to myszką miałbym większy problem. Tutaj przykładam tylko sobie piórko i mogę sobie zrobić, namalować taki element. Jest to naprawdę rewelacyjne urządzenie. Możemy robić precyzyjnie na przykład korektę albo coś domalowywać. Ważna rzecz w Photopaincie, należy wejść do opcji i ustawić sobie rozpoznawanie nacisku. Chodzi o to, że lekko dociskając zaczynamy rysować i dociskamy coraz mocniej. Dzięki temu program rozpozna poziomy nacisku i teraz, kiedy jesteśmy powiedzmy w programie już i sobie malujemy, no to jeżeli zacznę lekko przyciskać, no to widzicie, ta kreska jest niewielka, a gdy mocniej przyciskam, to się robi mocniejsza. Na tym polega to właśnie odczytywanie stopni nacisku. Tego w myszce oczywiście nie ma, tam kreska jest zawsze jednakowej grubości, a tutaj proszę bardzo, możemy sobie zwiększać bądź zmniejszać kreskę. Gdy kupowałem tablet, nie do końca byłem pewny, czy zadziała na moim komputerze. Mam Windows XP, a w wymaganiach systemowych jest napisane, że powinien to być Windows Vista co najmniej, Windows 7 lub Windows 8 najlepiej. Na szczęście po pobraniu sterowników okazało się, że tablet działa bez żadnego problemu. Czas teraz na Lightrooma. Tutaj edycja fotografii jest po prostu banalnie łatwa dzięki takiemu tabletowi i piórkowi. Na przykład chcemy przyciemnić jakieś partie, elementy. Tutaj mieliśmy akurat już nałożone włosy, mieliśmy przyciemniane włosy, więc ja może trochę pokażę Wam, który to był element. On był przyciemniany i na przykład chcemy teraz sobie gdzieś jeszcze troszkę tę maskę rozciągnąć, więc po prostu w bardzo prosty sposób możemy sobie teraz jakieś tam jeszcze elementy przyciemnić. Generalnie jest to bardzo wygodne narzędzie. Dzięki niemu możemy praktycznie bardzo łatwo retuszować fotografię, dodawać jakieś cienie, rozjaśniać. Na przykład weźmy sobie na przykład troszkę, będziemy rozjaśniać. Tutaj mamy kości policzkowe i możemy sobie je na przykład wymodelować. Tablet firmy Wacom Model One to bardzo fajne urządzenie, zupełnie wystarczające dla osób początkujących. Na pewno przyda się tym, którzy trochę malują, tym, którzy edytują fotografie. 119 zł, za tyle udało mi się kupić i uważam, że to bardzo dobry zakup.